Zmiana zaczyna się teraz. Jak wygrać ze sobą i zbudować siłę mentalną? Sekret jest prostszy niż myślisz, ale większość ludzi go ignoruje. Skoro trafiłeś na ten film, to już dziś możesz zrobić pierwszy krok do mentalnej siły, której nie złamią porażki, stres, ani opinie innych. W tym filmie odkryjesz, jak działa psychika zwycięzców i dlaczego nie chodzi tylko o silną wolę. Najprostsze, ale potężne ćwiczenie, które codziennie buduje siłę umysłu. Dlaczego 95% ludzi nigdy nie pokona swoich słabości i jak nie być jednym z nich? Ale uwaga, jedno z tych rozwiązań może totalnie cię zaskoczyć. Od lat wielu ludzi wierzy, że sukces i siła mentalna to kwestia talentu albo szczęścia. Że dosłownie niektórzy rodzą się ze zwycięstwem w ręku, a inni po prostu skazani są na to, co da im los. Ale to nieprawda. Życie nie rozdaje gotowych zwycięzców. Oni tworzą się sami, dzień po dniu. Zastanów się nad tym. Każdy z nas miał w życiu momenty, gdy coś nie wyszło. Gdy pojawiły się przeszkody, gdy inni mówili, to nie dla ciebie. Bo zawsze ktoś się taki trafi, tylko różnica między tymi, którzy osiągają swoje cele, a tymi, którzy się poddają, nie tkwi w szczęściu czy wyjątkowych zdolnościach. Chodzi o coś zupełnie innego. Spójrz na te przykłady sławnych osób, które dają do myślenia. Michael Jordan, legenda koszykówki, a w młodości został wyrzucony z drużyny szkolnej. Mógł wtedy powiedzieć, to nie dla mnie, ale zamiast tego trenował jeszcze ciężej, każdego dnia. Efekt? Największy zawodnik w historii. J.K. Rowling, zanim jej książki o Harrym Potterze stały się światowym fenomenem, wydawnictwa odrzuciły jej rękopis 12 razy. Mogła pomyśleć, widocznie nie mam talentu. Ale nie przestała pisać. Dziś jej powieści czytają miliony ludzi. Thomas Edison, zanim stworzył żarówkę, wykonał ponad kilka tysięcy nieudanych prób. Zamiast mówić, nie udało się, powiedział, właśnie odkryłem 10 000 sposobów, które nie działają. A potem znalazł ten jeden, który zmienił świat. W jego przypadku pewnie ponad połowa ludzi by się poddała, twierdząc, że się nie nadają albo że nie potrafią. Każda z tych historii ma wspólną cechę, jaką jest wytrwałość, bo to jest ważniejsze niż talent. I teraz spójrz na siebie. Ile razy w życiu miałeś sytuację, w której coś się nie udało, coś nie wyszło? Może decyzja, której nie podjąłeś, bo bałeś się ryzyka. Może opinia innych, która powstrzymała cię przed działaniem. Ale prawda jest taka, że porażka to nie koniec, tylko część procesu. I każdy zalicza wzloty i upadki, i to od ciebie zależy, czy stanie się ona twoją lekcją, czy twoją wymówką. Pamiętaj, że jeśli chcesz coś zmienić, nie pytaj, czy masz talent. Zapytaj i zastanów się, czy masz w sobie gotowość do wytrwałej pracy. Bo to ona odróżnia tych, którzy osiągają sukces, od tych, którzy tylko o nim marzą. Przejdźmy teraz do konkretów. A więc jak możesz zbudować siłę mentalną? Jest jedno proste ćwiczenie, które stosują najlepsi, od sportowców po przedsiębiorców, które nie wymaga żadnych narzędzi, ani specjalnych umiejętności czy długich przygotowań. Możesz zacząć już teraz. Jest to zasada 5 sekund. I dosłownie masz 5 sekund na decyzję. Kiedy przychodzi moment, w którym czujesz opór wstać z łóżka, czy przekręcić się na drugi bok i spać dalej. Zadzwonić do klienta, czy odkładać to na później. Zacząć ćwiczyć, czy usiąść na kanapie. Nie myślisz. Po prostu odliczasz w głowie do 5 i działasz. Rano dzwoni budzik, odliczasz do 5 i wstajesz. Masz do wysłania trudnego maila? Wysyłasz. Chcesz zacząć się ruszać? 5 sekund. Zakładasz buty i wychodzisz. Zacznij stosować tę metodę. Pierwszego dnia będzie ciężko, drugiego też, ale w następnych dniach zauważysz coś niezwykłego. Twój mózg przestanie walczyć z każdą decyzją. Nie będzie szukał wymówek ani przeciągał w nieskończoność. Po prostu będziesz robił co trzeba. I wtedy zrozumiesz, że silna wola to nie talent, tylko nawyk, który można i trzeba sobie wyrobić,
żeby cokolwiek osiągnąć. Nie czekaj, aż będziesz gotowy. Nie czekaj, aż ci się będzie chciało. Tylko tu i teraz przejmij kontrolę nad swoim życiem. A teraz coś, co cię może zszokować. 95% ludzi nigdy nie zbuduje siły mentalnej. Nie dlatego, że nie mogą, ale dlatego, że wybiorą łatwiejszą drogę. Bo w ten sposób działa nasz mózg. On nie szuka sukcesu, tylko szuka wygody. Lubi rutynę, ciepły koc, przewidywalność. Kiedy ma do wyboru wysiłek albo komfort, zdecydowanie wybierze komfort, podsuwając ci myśl, a może zrób to jutro, i przeważnie wtedy ulegamy i odkładamy rzeczy na później. Jeśli też tak masz, to zostaw łapkę w górę albo skomentuj. Ale pamiętaj, że możesz to zmienić, tylko musisz świadomie wyjść ze swojej strefy komfortu. Teraz przedstawię ci 3 kroki, które odróżniają ludzi silnych od tych, którzy tylko marzą. Po pierwsze, codziennie rób coś, co sprawia ci trudność. Chodzi tu nawet o te małe rzeczy, które sprawiają, że twój mózg mówi: nie chce mi się. Właśnie wtedy to zrób i w ten sposób trenujesz głowę. Następnie zamiast myśleć: a co jeśli mi się nie uda? Zacznij pytać: a co jeśli mi się uda? Boisz się nowej pracy, kursu, wyzwania? Okej, ale co jeśli to zmieni twoje życie? Kolejnym krokiem jest motywacja. Najsilniejsi ludzie nie mają w sobie motywacji tak po prostu. Oni mają misję. Jeśli nie masz powodu, który jest dla ciebie ważniejszy niż wygoda, to istnieje spora szansa, że szybko się poddasz. Musisz sam sobie zadać pytanie, czy chcesz należeć do tych 5% osób. Nie czekaj na poniedziałek. Nie odkładaj na lepszy moment, tylko zacznij zmianę teraz. Podziel się w komentarzu, co zrobisz już dziś, nawet jeśli to coś małego. W ten sposób dasz też innym motywację do tego, by działać. Bo przecież nikt nie chce, aby kolejny rok wyglądał jak poprzedni.